Metamorfozy Joana Vignoliego. Nawet pobieżny przegląd katalońskiej twórczości poetyckiej XX wieku dałby długą listę ważnych autorów, którzy gruntownie zmienili jej oblicze. Nie przypadkiem okres ten uchodzi za srebrny wiek literatury katalońskiej. Wśród tych znamienitości warto jednak zwrócić uwagę na dwóch poetów, bez których nie sposób zrozumieć przemian we współczesnej poezji katalońskiej. Pierwszy z nich to Gabriel Ferrater, który przeszedł przez świat niczym kometa, zostawił po sobie jedynie 3 tomiki wierszy i po ich wydaniu porzucił poezję. Natomiast drugim jest Joan Vignoli, poeta, który zyskał uznanie dopiero wtedy, gdy uwolnił się od wpływów i znalazł swoją własną, niepowtarzalną drogę. Vignoli urodził się w 1914 roku. Pierwsze wiersze pisał jeszcze w konwencji symbolizmu Carlesa Riby i gdyby trzymał się jego stylu, zostałby zapamiętany jako jeden z wartościowych, ale drugorzędnych poetów swego pokolenia albo w mniej sprzyjających okolicznościach w ogóle zniknąłby z kart historii literatury. Stało się jednak inaczej. W 1970 roku Vignoli wydał zbiór poetycki pod tytułem Tot es ara i res, którym otworzył nowy rozdział w poezji katalońskiej. Vignoli wciąż posługiwał się językiem symbolistów, jednak nadał mu oryginalny wydźwięk, sięgając po bardzo powściągliwe środki wyrazu i obrazy rodem z Szekspira. Od tego momentu twórczość Vignoliego rozwijała się nieustannie. Wydał 10 nowych tomików, każdy lepszy od poprzedniego. W ostatnim tomiku, Passage d'Anniversary, przeczuwając bliskość śmierci, poeta zawarł głęboką refleksję nad sprawami ostatecznymi. Nawiązał do tradycji trenów, pieśni żałobnych Ausiasa Marka, a nawet do baroku, ale pozbawionego przepychu retorycznego. Vignoli tchnął nowe życie w symbolizm, połączył dwa porządki, metafizyczny z rzeczywistym. Odświeżył skostniały język i tym samym wyznaczył swoją własną drogę twórczą jednego z najciekawszych poetów europejskich piszących w dobie wielkich przemian społecznych. Vignoli, choć nie mówi o nich bezpośrednio, pomaga nam je zrozumieć.